Witam Was. Dzisiaj co? Tak trochę inaczej. Zobaczymy surę, metodę, którą już wydaje mi się kiedyś nagrałem. Był film z tego, tylko to był taki film, który był zrobiony z transmisji. Wydaje mi się tak, że na transmisji ja się uczyłem, jak to łowić, jak to robić. I w sumie myślę, że dobry rok minął, jak ostatni raz robiłem, czyli metoda łowienia sandaczy na spływie. Ustawiam się gdzieś w tych okolicach pomiędzy... Mniej więcej ten spot taki jest, że stąd tutaj na tej całej głębinie wyłączę sobie silnik. Mogą się obrócić, ale w sumie... Dobra, włączymy silnik jeszcze na chwilę i zrobimy teraz tak, że ja się wezmę, odwrócę, bo i tak ta łódka się w pewnym momencie, czy motorówka w pewnym momencie się odwróci. Ja widzę, że tu ludzie łowią właśnie te sandacze wołżanskie, czy jak one tam się nazywają. Także co? Celem jest ich łowienie. Ja sobie dwie wędki typu UL ustawiłem i zaczynamy. Rzucę sobie. Jeszcze nie wiem, jak to daleko poleci. No całkiem ładnie. Dobra, zamykam tą wędkę, ustawię sobie jakąś tam prędkość. Rzucimy dwie wędki. Wyłączę silnik i będziemy za chwilę obserwować sobie końcówki linki i końcówki szczytówki. Zobaczymy, co tu się będzie działo. To jedno. Drugą mam tutaj tego Vexillera mojego znienawidzonego. Tam mam metodę, z tego co pamiętam, dropshota. Dropshota tam mam ustawione. I raczej dropshotem to działa, a tu sobie wziąłem mniejszą gumkę i mam jigowanie ustawione, jig rig. No zobaczymy. Czy on będzie też oddawał ryby? Fajnie by było, jakby dawał jakieś ryby. Ile ja mogę tu ustawić? Jak to daleko poleci? No też ładnie leci, nie? ULK. Tu jest chyba... Tu się zastanawiam, czy tam jest branie? Dobra, w każdym razie to tak, to widzieliście, a tu ten wzorcowy to jest taki, z tą przynętą 70 Twisterem, 70 009. No i tu mam dropshota, tak ustawionego, haczyk rozmiar 6, przypony w obu mam te 12. No i co, płyniemy, zobaczymy jakie będą rezultaty. Będę się do Was odzywał, jak coś, chyba że coś, tu nie wiem, wymyślę jak zwykle. Coś dziwnego wymyślę, coś będę chciał pokazać, albo uderzy jakaś fajna ryba. Ludzie tu łowią. Wydaje mi się, że większość osób stoi w miejscu, chociaż może są też takie osoby, co tutaj właśnie łowią taką metodą spływu, no ale na dwie wędki tak się, znaczy w miejscu stojąc na dwie wędki nie połowicie, spływem powinno oddać. Także co? Widzę na czacie, że ryby wychodzą. Ciekawe, ile jest to osób. 17 osób, aż na lokacji niby jest. Dobra. No to ja kończę gadanie. Dzisiaj czekamy na ryby, bo to jest najważniejsze w tym. Nie do końca wiem, w którym miejscu się powinienem ustawić. Może trochę bliżej brzegu i tam płynąć. Albo tu po tej 8 dopiero zaczynam gryźć. Jakiś czas temu się na drugim koncie ustawiłem testowo, żeby to sprawdzić, to zaczynałem gdzieś z tego punktu. Może ciaśniej, bliżej brzegu to płynęło. Ale gdzieś tu dostałem szczupaka pod wieczór i po paru minutach wpadł, po 2 minutach wpadł wołżan. Także no ja wiem też, że te sandacze działają, biorą. Do tego tu też widzimy na tym czasie. A też normalne sandacze są łowione, nie tylko wołżane. No dobra, to czekam na brania. No w końcu jest branie i teraz tak, to nie jest ta wędka, to wzięło na którą wędkę? Na tą lewą, czyli na standardowy jig. Jak to teraz wyciągnąć? Czy ja mogę wstać? Dobra, jest, ale to jest okoń tylko i wyłącznie. Ale dobra, to na tą przynętę dostałem pierwszą rybę. Haczyk 8. Nie wiem, tu nie ma nic dziwnego. Poza tym, że mam linkę główną słabszą od przyponu, ale kto by się tam przejmował? W każdym razie to co? Pływam dosyć już długo. Trochę mi to dziwi.
Na czacie ja widzę, że ludzie łowią, a u mnie nie biorą. Ale dobra, trzeba mieć nadzieję, że w końcu to ruszy. Dawno tego nie robiłem. Taka uwaga, że tak jak mówiłem, dziwne płynę i w pewnym momencie byłem gdzieś już tutaj, jakby szorowałem po tej granicy i mówię się przesunę, dlatego tak stoję odwrócony w tą stronę. I teraz liczę na to, że będą te ryby brały, które chcę. Tu co chwilę tak mi się wydaje, że może coś się faktycznie dzieje, to co się miało wydarzyć, czyli ryba jakaś, ale nie wiem, to tak szoruje po dnie. Tak jakoś zaczyna opadać. Linka się wydłuża, skróca. Nie wiem. Nie jest ten efekt, który chciałem uzyskać, czyli łowić ryby, nie? Nie wiem, co się dzieje, co źle zrobiłem. Ale dobra, muszę potrenować. Dobra, chyba coś się tu będzie działo. Zluzowało. Dobrze, że spojrzałem. Mówię, jakiś jest dziwny luz, nie? Będzie w końcu pierwsza ryba. Mam nadzieję, że... Dobra. Nadzieję to można mieć. Szczupak. To jest to, co wspominałem na drugim koncie. Testowałem właśnie na tą przynętę, dostałem szczupakę. Mówię, no... Ciekawie się zapowiada, tylko akurat wtedy miałem przypon, z tego co pamiętam, 42 kg wytrzymałości i to akurat nie jest problemem, nie? Taki szczupak to nie przegryzie. Nawet takie po 5-6 kg nie przegryzą takiej, nie wiem, 27 to tam spokojnie, no ale raczej na sadacze czy na włóżane to nie wiem, takiej wytrzymałości nie potrzebuje przyponu. I tu pojawia się problem. Jak zaatakuje jakiś większy szczupak, to może przegryźć zestaw. A szkoda. Że szczegółki dosyć tanie są, nie? No, ale co? Ja na razie nie mam tutaj żadnego sandacza. Póki co mam tego okonia, jednego, drugiego. Ładne okonie. Ale to na zwykłym jigowaniu. A na dropshocie no nie chcę dać tego, co chcemy tu łowić. Zaraz zobaczymy. Ja widzę, że już mnie tak przerzuciło, że będę musiał chyba popłynąć w trybie natychmiastowym w to miejsce i znowu jakoś tak próbować płynąć. Dobra, to ja się za chwilę przestawiam. No ciekawe co tu będzie. Jak sobie wędki przyrzucam, nic nie mówiłem. Ole szczupak, ja cię nie mogę, przecież to będzie przegryzione. Na 100% przegryzie, ole skacze. Na 100% przegryzie, co? No to zawsze takie jest z nimi, że już jest nadzieja na to, że ta ryba wyjdzie, jednak się podda i jest blisko was. Najczęściej dzieje się coś takiego, że kończy się to źle. Czy dobrze dla ryby, nie? Ona na to czeka, żeby to przegryźć. Duży jest ten szczupak, na pewno. Takie 6-7 kg. Ja mam przypon 12 kg wytrzymałości. Ja to czuję już w kościach, nie? Że to się źle skończy. To się nie może dobrze skończyć. No ale może. Nie wiem, podkręcę trochę hamulec. Jeszcze. Duży się wydaje, ale co? Będzie mniejszy niż jest? Ile ja mogę to podkręcić? Ale walczy. Szczupak na UL-kę, na gumkę. Zaraz po rzucie. No. W ogóle to by był ciekawy spot, jakby te szczupaki przy tej trawie tam brały, jak teraz. Ile jeszcze mogę to podkręcić? 28. Trochę się napijemy. On już był blisko. Mogłem trochę mieć ten hamulec mocniej. Dobra, 29, 30 to na pewno nie daje. Ale ładny szczupak. Jaki piękny szczupak na gumkę. Nie odpływaj. 8 kg. I się nie urwał. Nie spadł. Dobre. Nie łowię może sandacze, ale łowię szczupaki. Nie wiem, czy to dobrze. Ale on tam wziął koło tego, nie?
To teraz było mocne. Pewnie za chwilę wyskoczy jakiś rekord tygodnia, tygodniowy na... O, jest w końcu. Jest w końcu Wolga Sander. Dobra, a ten szczupak na UL-kę to może być dosyć duża sztuka. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, wyskoczył. Rekord tygodnia, rekord obowiska w ogóle. UL, light i rekord też znowu, dobra, nie? Aj, 3 rekordy naraz. Dobra, to ja łowię. Mocny atak. Ciśnienie mi podnosi taka ryba. Coś fajnego, nie? Dobra, zobaczymy co to za ryba. Zobaczymy co to za ryba, chociaż może to nie być ryba, ale jest. Słuchajcie. Ja sobie dopiero pomyślałem, nie? Długo mi to zajęło, co prawda, ale spójrzcie, jaki podstawowy błąd zrobiłem przy tym ustawieniu. No, chciałem sobie połowić UL-kami, żeby przy okazji jakieś rekordy połowić, ale właśnie to jest problem tego typu, że ja tam miałem główki 2-gramowe, 1,5-gramowe, teraz mam 10,5 założone, tu mam ciężar, ten haczyk waży 1 gram plus 100 i ten zestaw, o w ogóle tu wzięła ryba w międzyczasie. No, właśnie i ta przynęta nie opadała na dno, tak jak te sandacze siedzą, tak? To jest najważniejsza sprawa. Także no szukałem, w końcu mówię, no coś mi tu nie pasuje i patrzcie, od razu się zmieniła sytuacja i to piękny sandacz. Gorzej jak wpadnie większy, ale tak, w końcu chyba w połowie. Zestawy w zasadzie się nie różnią od tego, co chcę łowić. Tu ten zestaw coś tak nie bardzo. Co go boli? Tak się zastanawiam. Co go to boli? Aha. Hamulec tutaj w tym meteorze. No, a tu są te moje stare meteory i te Syberia Fortuny, które pamiętacie, kiedyś film był o prostych zestawach. One chyba po 1500 jakoś wychodziły za sztukę. Także co? Testujemy sobie teraz te... Czemu nie mogę odłożyć? Prędka się tu odłożyła. No. Dobra, to ja łowię. Tu mam najpewniej rybę na tym zestawie. Kolejną, bo to tak wygląda, bo sobie płynie na wierzch. Do tego musiałbym wziąć tamtą wędkę, schować, no i popłynąć tam na początek tego łowienia. Także w zasadzie zaczynamy teraz dopiero takie łowienie, jak to powinno być od samego początku. No, także nowy start w trakcie łowienia. Ale co? Mówiłem, że będę kombinował? Mówiłem. Trzeba tak kombinować, żeby w końcu zacząć robić to skutecznie. No ładny sandacz, ładny. Dobra, to się ustawiam. No i zaczynamy teraz połów. Jeszcze raz wam pokażę. Tu jest taki ciężarek, tam mam 11-12. Sam jestem ciekaw, jakiej musiało być wagi. Jaka by musiała być waga tego zestawu, żeby to tak właśnie opadło na dno i płynęło sobie. Bo tego nie wiem, trzeba byłoby to jakoś ustalić. A to muszę wędkę podnieść i schować. Dobra. Jak teraz wiem, że to działa, to może będę kombinował z jakąś mniejszą wagą troszkę i spróbuję tak dopasować, żeby to właśnie leżało na dnie. Problem UL jest taki, że to macie ciężar łączny wyrzutu takiego 4 do 5 gram wędki, nie? Ciężar wyrzutu i to jest właśnie ten problem. Dobra, zobaczę co ja wymyślę. I teraz przede wszystkim czekamy na rybę. Dobra, to ja kończę gadanie znowu i czekamy na coś fajnego. Dobra, szybko po rzuceniu, po przestawieniu się i rzuceniu tutaj na tym zestawie dostałem rybę. Zobaczymy co to będzie. A tutaj w tym miejscu prędzej wziął ten szczupak, także to może być wszystko. Do tego fajnie brzmi ten kołowrotek, co? Też wam się wydaje, nie? Ten hamulec
No patrzcie, kolejny szczupak. Ten hamulec może być problematyczny tutaj. Ale no dobra. Szczupaki takie też płacą. Takie też płacą. Nie ma co narzekać. Hamulec sobie ustawiłem jakoś mniej i co będzie brało, to będzie brało. Tu coś luzuje. Ja sobie ten zestaw też przyrzucę. No. Także ja znowu płynę od tego. Muszę zobaczyć, czemu to się tak wygina. No ja odpłynę od tego punktu. Tego tutaj punktu. Mniej więcej. Zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby jakoś tak, żeby to płynęło. No ale tu nie mamy kontroli nad tym. Może co jakiś czas bym silnik po prostu odpalał i wtedy korygował. Z takich uwag to. Dobra, to czekam na rybki. No, coś tu fajnie wygięło. No, tak się fajnie teraz odwróciłem, że tu mam tę łódkę ustawioną w tamtą stronę właśnie. Te uchwyty są w tamtą stronę, lepiej to widać. Lepiej się to zachowuje moim zdaniem. W ogóle jak chwilę po tym, jak przestawiłem tą łódkę właśnie w tamtym kierunku, to dostałem rybę. I tak jak już zauważam i prędzej tak mówiłem, w tym tu obszarze one mi biorą. Nie wiem jak to u was się będzie zachowywać, ale w tym obszarze mi one tu biorą. Tu jak przepływam gdzieś przez tą 8, to ja tych ryb nie mam. Nie wiem, może powinienem troszeczkę dalej rzucić, ale no nie wiem. Ten zestaw, zobaczcie, na dropshota. To jest ten mniej popsuty, więc on to oddaje. A tamten testuje na to jigowanie, ale też dostałem tego jednego i szczupaka i wydaje mi się, że tego jednego wołżana dostałem sandacza. Także no. No i to co mówiłem, no muszą być cięższe główki, żeby te zestawy były bliżej dna albo najlepiej szurały po dnie, bo bez tego jest bez sensu. Dobra, to łowimy dalej. No, długo w ogóle nie potrwało moja przerwa w mówieniu. Łowimy dalej, ale teraz tak mi się wydawało, że tam mi się jakoś zrobiło tak, że jest luz, a tu zobaczcie, bez dropshota będzie, no jest wołżanek, mamy wołżanka bez dropshota i co chciałem powiedzieć, prędzej to, że to jest dzik, a druga sprawa, mam tutaj główkę, ciężar 12,5 grama. Mógłbym sobie sprawdzić 5,5, tylko nie wiem, jak będziecie mieli lekkie zestawy, żeby tym rzucać. Za mało też nie może być, bo nie patrzałem, ale właśnie jaka może być główka do tego. Najmniejszy rozmiar 6,6. Zobaczymy, czy 5,5 grama już jest wystarczające, że ten zestaw będzie po dnie szorował. Wiecie, że ja lubię testować. No to testujemy. Każdemu się ta wiedza może przyda. No, takie 5,5 grama jakby już na dno opadało. O, ładne, nie? No to... No tak blisko dna jest, wygląda. No to się by przydało może. Można by było też UL tak zrobić, tak obciąży, że... No nie wiem. Jak wygląda Vexilar? To ile on miał wyrzut? Ultima ma 5. Tylko to już też jest trochę dużo. To też jest już trochę dużo tak rzucać. Bo sama gumka i haczyk też ważą. Jakby miał 5 gram, to już było dla UL-ki, dla Ultimy było za dużo. Szkoda kija. To lepiej połowić jakimi tanimi zestawami, co? Jakie jest wasze zdanie? O, mam tu jakąś rybę na tym zestawie. Tak mówię wam z informacyjnego punktu tylko, bo duże to może nie będzie, ale zmieniłem metodę tutaj na boczny trok. Boczny trok mam założony teraz na tym zestawie i co my tu mamy? Dostałem chyba pierwsza ryba na bocznym troku. Niestety mi się bilet kończy. No, tak ustawiony jest zestaw. Powinien mieć większą, cięższą główkę, ale ciekawe, czy to by na UL zadziałało, bo to jeszcze by tak było, że ten zestaw by
Chyba nie przeciążał mocno. Jak daleko mogę to rzucić? Dobra, troszkę leci. I wydaje mi się dziwne, że ten boczny tok jakoś bardziej opada. Może wolniej, ale w końcu opadł. Tak mnie to tak dziwi trochę. No. A tutaj kolejna ryba. Także jak już gdzieś tak dopłynę w okolicach właśnie, tak jak widzicie tam na minimapie, zaraz wam na pełnym obrazie pokażę. Dopłynę gdzieś tutaj w te okolice, tak mniej więcej na poziomie 8, to ja już się znowu cofam, ustawiam gdzieś tam, bo to nie ma sensu. Musiałbym w ogóle sprawdzić, jakie mam klipsy ustawione, ale myślę, że 20, bo mogłyby być te zestawy ostatnio używane na Kuri, a na Kuri miałem na pewno 20 metrów klips ustawione na kołowrotkach, no bo na multiplikatorach się nie da klipsa ustawić, a na tych się na 100% było ustawione pod trolling. Także wygląda, że metodę wymyśliłem. Działającą u mnie metodę wymyśliłem. Metoda jest znana raczej. Jakbym prędzej na początku potrafił to używać, to pewnie bym lepiej połowił, nie? Ale no co, idziemy to sprzedać zaraz, bilet się kończy. Chyba nie będę przedłużał. Co chciałem, to pokazałem. No i nie ma co kombinować za długo. Idziemy to sprzedać. Możecie komentować oczywiście. Czekam na wasze komentarze. Może ktoś ma lepszy sposób. No można byłoby stać w miejscu, nie? Tu, chyba za szybko. Ale myślałem, że już jest ryba i chciałem to szybko wyciągnąć przed końcem biletu. Zaraz mnie do bazy wyrzuci z powrotem, także co? Nie ma co czekać. No i wygląda, że zobaczcie, ten boczny trok, on jakoś tak szybciej opada. Dobra. Zdążę? Nie zdążę. Dobra. Nie szkoda tego. No, ale z tym bocznym trokiem to chyba można coś kombinować. Zobaczymy, co ja tu mam. Nie mam nic. Idziemy to już sprzedać. Może jeszcze coś dzisiaj nagram, zobaczymy. Jest piąteczek, chociaż zrobiło się 18, zanim to opublikuję, to trochę zajmie, nie? 250 szczupaczek fajne wpadł na tym filmie. Do tego te wołżanki. Ten zwykły sandacz też dobrze płaci, nie? Nawet. Jakbym prędzej potrafił używać tego zestawu, zastanowił się, dlaczego nie bierze, albo co robię źle, to na pewno wynik by miał pewnie lepszy, nie? Także no, ja to po to pokazuję, żebyście też uczyli się na moich błędach ewentualnych, albo mówili to, pisali w komentarzach, piszcie, macie jakieś uwagi, piszcie. Ja to przyjmuję do siebie. Albo ktoś z tego skorzysta, jak to przeczyta, nie? Dobra, dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, łapki w górę. Łapkujcie, nie? To nie boli. W dół też mogą być, byle jakakolwiek reakcja była, a nie tak, że jak ja wchodzę na film, patrzę w statystyki, ponad 100 wyświetleń, a on ma jedną łapkę w górę, nie? Nie wiem, jakby to bolało. Dobra, to teraz ja kończę i na razie.